Cześć! W tym odcinku pomówimy o tworzeniu otoczenia wokół naszego obiektu oraz wykorzystamy zdobytą wiedzę w praktyce. Na początku powiem Wam o kilku regułach, a później narysuję prosty pejzaż, byście mogli przetestować swoje umiejętności w praktyce. Ponieważ wszystko odbieramy na zasadzie relacyjności, tło i cały kontekst wokół naszego projektu, budynku jest bardzo ważne, dlatego od razu przejdźmy do rysowania. Rysując elementy w kontekście, wyróżniamy dwa typy. Pierwszy, kiedy nasz obiekt jest zdominowany przez otoczenie, oraz drugi, kiedy to nasz obiekt dominuje nad kontekstem. Spójrz. W pierwszym wariancie proporcja pomiędzy obiektem a tłem będzie wynosiła mniej więcej od 30 do 70%. Na tych 30% znajduje się nasz projekt lub element, na który chcemy zwrócić uwagę. I na fragmencie nasycamy go informacjami w większym stopniu. Zobrazuję to zaciemnieniem naszego rysunku, ale to oczywiście jest także również dodawanie więcej detalu, dokładniejsze wykreślenie. W tym wariancie reszta pozostaje tłem, jest niezobowiązująca, nieinwazyjna i nie konkuruje o widoczność. W drugim wariancie nasz obiekt zdecydowanie dominuje, zajmuje 70% kartki. Jest to tak zwany close-up, czyli zbliżenie. Lub może to być również sytuacja, w której obiekt jest znacznych rozmiarów, a otoczenie jest mniej istotne. Pierwszy kadr jest bardziej krajobrazowy, bardziej przestrzenny, ma więcej oddechu, czyli tej wolnej przestrzeni wokół naszego obiektu. Drugi kadr jest bardziej szczegółowy. Skupia się bardziej na detalach, na jakichś drobnych elementach, a mniej na całym otoczeniu wokół. Również w tym kadrze skupiamy się tylko na części naszego rysunku. Nie staramy się wyrysować wszystkiego jednorodnie, ponieważ w ten sposób możemy popaść w monotonię, a nasz rysunek z ciekawego i intrygującego stanie się odrobinę ciężkawy, przytłaczający. Ten sposób, o którym mówię, nazywamy potocznie węzłem rysunkowym, czyli miejscem szczególnym w naszym rysunku. Miejscem, któremu poświęcamy najwięcej czasu, najwięcej pracy. Jest miejscem, na którym najbardziej nam zależy. Warto, żeby to miejsce współgrało z silnymi punktami kompozycji lub współgrało z założeniami naszej kompozycji, którą zawsze wyrysowywujemy na początku. Kolejnym aspektem pejzażu, czy po prostu rysowaniu obiektów w kontekście jest wieloplanowość. Dobre rysunki, takie pejzażowe lub operujące solidną dawką kontekstu, przede wszystkim cechuje wieloplanowość. Wieloplanowość pozwala nam zbudować odpowiednią głębię, która dla obserwatora może być czymś ciekawym.
Pozwala także odczuć, że znajdujemy się w jakiejś prawdziwej przestrzeni, a nie tylko w płaskim rysunku na kartce. Ilość planów w takim dobrym rysunku krajobrazowym to minimum 5-6. Operujemy zerowym planem, planem pierwszym, drugim, trzecim, również czwartym, piątym, a szósty może być na przykład niebem. W rysunku wieloplanowym możemy uzyskać głębię w następujący sposób: poprzez zróżnicowanie kreski, skali lub poprzez kontrast. Spójrz, na rysunku moje najbliżej mnie znajdujące się plany są najciemniejsze. Będą również najbardziej kontrastowe. Plany dalsze są bardziej matowe, jaśniejsze i mniej wyraźne. Również sposób rysowania, u mnie bardzo schematyczny, podpowiada nam, że pierwsze plany będziemy rysować linią, a ostatnie plany plamą, na przykład bokiem ołówka. Nim przejdę do głównego rysunku, jeszcze dwa przykłady. Pierwszy z nich będzie operował klasycznym schematem, czyli im obiekty są bliżej nas, tym są bardziej nasycone, ciemniejsze, bardziej kontrastowe. W ten sposób jesteśmy w stanie uzyskać odpowiadającą nam głębię. Mogę jednak ten proces odwrócić i zacząć od ostatnich planów, na których nam zależy. Na przykład, jeżeli jest to kościół w tle, który jest o wiele ciekawszy niż ulica, która znajduje się w dole. I to, co będzie dalej od tej campanilli, będzie jaśniejsze. A cały nasz wysiłek i skupienie zarezerwujemy właśnie tutaj. Zobaczcie, że w ten sposób również uzyskałem głębię, ale o innym wyrazie. Dobrze, znasz już podstawowe reguły kompozycji oraz reguły dobrego pejzażu. Teraz przejdźmy do rysunku finalnego. By utrwalić sobie wszystkie zdobyte dotychczas informacje, posłużę się prostym pejzażem, przy okazji pokazując Ci, jak możemy narysować naturalne otoczenie. Zaczynam od horyzontu, ale punkty zbiegu nie będą miały dla mnie większego znaczenia w tym konkretnym rysunku. Zaczynamy od najdalszych planów, rysując je swobodnie, bokiem ołówka, plamą. Rysujemy także główne założenie kompozycyjne. Początkowo mogą to być schematyczne bryłki, proste figury. Dlatego właśnie rysuję je bokiem ołówka, delikatnie, by później zniknęły w finalnym rysunku.
Zacznę teraz od wyrysowania głównych elementów na pierwszym planie. Póki co cały czas rysuję miękko i bokiem ołówka. Zauważcie, że od razu myślę także o świetle, z której strony będzie padało na moją scenę. Wyodrębniłem dalsze plany i podkreśliłem ciemniejszym tonem to, co jest bliżej mnie. By nie rozcierać waszego rysunku, polecam wam podkładać białą, czystą kartkę. To zapobiega rozcieraniu grafitu przez rysującą rękę. Pamiętajcie, że wszystkie elementy w naturze, takie jak drzewa, krzewy, są obiektami trójwymiarowymi, dlatego nie wystarczy rysować na przykład sosny czy świerku, rysując gałęzie na boki, ale warto zawsze rysować w każdym jego kierunku. To nadaje naszemu rysunkowi cech realizmu. Także ważnym elementem są gałęzie i fragmenty pnia, które prześwitują i które pokazują nam się w całej strukturze drzewa. Pamiętajcie także o różnicowaniu kreski, tak by większa kreska była z przodu, a ta, która znajduje się dalej, była mniejsza lub na odwrót. Im obiekt nas jest bliżej, znajdujemy w nim więcej detalu, rysujemy drobniejszymi odcinkami, a im dalej, bardziej plamą i bardziej kreską, która odpowiada za całą strukturę, na przykład lasu. Im obiekty dalej, tym zawierają mniej detalu, są bardziej schematyczne, uproszczone.
Nasyciłem pierwsze i ostatnie plany. Zróżnicowałem także strukturę drzew w tle. Teraz zajmę się jeszcze lewą stroną rysunku. Pamiętajcie, by zawsze różnicować kreskę i walory, zwłaszcza jeżeli chodzi o rysunek, który ma wiele elementów, wiele planów, dużo się na nim dzieje, tak by zachowywał swoją czytelność. Jeżeli za obiektem, który jest jaśniejszy, damy ciemniejsze tło, naturalnie wyjdzie do przodu. Jest to fajny sposób na uzyskanie przestrzennej struktury lasu. Też taką moją poradą dla Was, jeżeli chcecie narysować wiarygodne otoczenie w dosyć szybki sposób, łatwiej Wam będzie narysować grupę drzew, całą kępę i cały zagajnik, niż pojedyncze jedną czy dwie pojedyncze sztuki. Wzmacniam jeszcze pierwszy i drugi plan. Dodaję więcej kontrastu. Zauważcie też, że nie rysuję wszystkiego od lewej strony do prawej. Zazwyczaj krążę po rysunku, dodając kolejne elementy w taki sposób, by nie zmęczyć się rysowaniem, tylko cały czas aktywnie rysując, zachowywać trochę oddechu. Jeżeli jesteście zmęczeni danym tematem, męczą Was kolejne kępy liści, warto przejść do rysowania kamieni, gałęzi, jednym słowem innej struktury, która pozwoli Wam troszeczkę odsapnąć. Dobrze, tak prezentuje się finalny efekt. Oczywiście mógłbym spędzić troszeczkę więcej czasu, by jeszcze bardziej nasycić go detalem, ale myślę, że jako rysunek poglądowy jest satysfakcjonujący. Dzięki za dzisiaj, to już wszystko. Zachęcam Cię do śledzenia naszych mediów społecznościowych na Facebooku, Instagramie oraz do subskrypcji tego kanału. Miej na uwadze, że każdy kurs internetowy może okazać się niewystarczający, ponieważ nie będziesz miał osoby, która skoryguje Twoje błędy. Dlatego zapraszam Cię do naszej szkoły rysunku SEALART. Pamiętaj, że ten dobrze rysuje, kto wie, co rysuje.